Dzisiaj opowiem Wam trochę o miejscowości Gyula i jej dwóch zamkach. Odwiedziliśmy ją będąc na Węgrzech w lipcu 2024 roku. Jeśli uda Wam się odwiedzić Wielką Nizinę Węgierską, nie wahajcie się zawitać do tej urokliwej miejscowości. Jestem pewna, że opuścicie ją pełni wrażeń. Przez całą historię te kontrastujące elementy kształtowały kultury w podobny sposób, w jaki wpływają na nie dzisiaj. Turyści zwiedzający liczne pałace na Węgrzech i w całej Europie często nie dostrzegają skomplikowanej dynamiki życia arystokratów i służących, które toczyły się za zamkniętymi drzwiami. Bez tego kontekstu mają trudności z wyobrażeniem sobie wspaniałości, która kiedyś wypełniała rezydencje szlacheckie. Dwór Almasy oferuje cenne spostrzeżenia poprzez różne eksponaty i interaktywne wystawy w swoich murach, wzbogacając ogólne wrażenia dla odwiedzających. Dwór Almasy ma zaszczyt być pierwszym miejscem na Węgrzech, gdzie odbywają się przedstawienia teatralne, począwszy od 1746 roku. Przez lata różne pokolenia rodziny Erkelów organizowały recitale w jego murach, a to właśnie w parku dworu Ferenc Erkel stworzył fragmenty kilku oper. Ponadto było to ważne miejsce, w którym 10 z 13 męczenników z Aradu złożyło broń. To również tutaj Michał Munkacy po raz pierwszy zetknął się z malarstwem jako formą sztuki. Wystawa wykorzystuje najnowocześniejszą technologię interaktywną, aby odsłonić intrygujące spostrzeżenia i ukryte aspekty codziennego życia zarówno arystokratów, jak i ich personelu, którzy kiedyś tu mieszkali. W 2018 roku Centrum dla Zwiedzających Dworu Almasy w Guli zostało uznane za jedno z 40 najlepszych muzeów w Europie. Sama Gyula to miasto położone w komitacie Békés na Węgrzech, słynące ze średniowiecznej twierdzy i uzdrowiska termalnego. Znane osobistości, takie jak Ferenc Erkel, kompozytor węgierskiego hymnu narodowego, i Albrecht Dürer starszy, ojciec słynnego artysty Albrechta Dürera, urodzili się tutaj. Miasto zawdzięcza swoją nazwę Gyuli III, średniowiecznemu wodzowi Węgier. Ponadto Gyula był tytułem używanym wśród różnych plemion węgierskich i nadal jest popularnym imieniem męskim. Gyula, położone wzdłuż rzeki Fehér na Wielkiej Nizinie Węgierskiej, leży 235 km na południowy wschód od Budapesztu i zaledwie 5 km od granicy z Rumunią. Miasto obsługuje linia kolejowa i przecinają autostrada nr 44, czteropasmowa droga ekspresowa łącząca Gyulę z Békéscsaba. Najwcześniejsza znana wzmianka o Gyula pojawiła się w dokumencie z 1313 roku, odnoszącym się do klasztoru o nazwie Gyula Monostora. Do roku 1332 obszar otaczający klasztor przyjął nazwę Gyula. Budowa zamku w Gyula rozpoczęła się w XIV wieku, ale nie została ukończona aż do połowy wieku XVI. Początkowo należał do rodziny Maroty, później przeszedł w posiadanie Jana Korwina, nieślubnego syna Macieja Korwina. Na początku lipca 1566 roku siły osmańskie liczące około 30 000 osób obległy zamek w Gyula. Po przetrwaniu oblężenia trwającego 63 dni
obrońcy poddali się, aby chronić mieszkańców miasta. Żaden inny zamek na Węgrzech nie wytrzymał oblężenia osmańskiego przez tak długi okres. Jednak pomimo zgody na wycofanie się 2 września, wielu obrońców zostało splądrowanych i zabitych przez tureckich janczarów podczas odwrotu. Kapitan zamku, Kereshenej, został schwytany i zabrany do Belgradu, gdzie niestety został stracony. Po tym wydarzeniu w 1566 roku Gyula stała się częścią Węgier osmańskich i w tym okresie, gdy pełniła funkcję ośrodka sandżaku w Temesvar Yalet, nazywano ją Gyule. Pod koniec 1693 roku Gyula była ostatnią twierdzą osmańską na północ od rzeki Maros. W 1694 roku wojska cesarskie przechwyciły kilka listów z zamku z prośbą o dostawę żywności od sił tureckich stacjonujących w Temesvar. Jednak prośby te nie zostały spełnione. W połowie grudnia tego roku pojawiły się przesłanki, że dowództwo tureckie się podda. 21 grudnia sfinalizowano umowę kapitulacyjną, która umożliwiła ewakuację zarówno straży, jak i cywilów. Garnizon turecki opuścił miasto 18 stycznia 1695 roku, kończąc w ten sposób trwającą prawie 1,5 wieku okupację przez siły chrześcijańskie. Trwające konflikty skłoniły większość rdzennych Węgrów do ucieczki z Gyuli, co spowodowało, że hrabstwo Békés stało się w dużej mierze niezamieszkane. Właściciel ziemski János Harukern zachęcił niemieckich, węgierskich i rumuńskich osadników do powrotu i pomocy w ożywieniu miasta na początku XVIII wieku. Do roku 1881 populacja Gyuli osiągnęła około 18 000 mieszkańców, w tym około 12 000 Węgrów wraz z mniejszą liczbą Rumunów, których było około 2600, Niemców 2100, Słowaków było tylko 400 i innych około 800. W następnym stuleciu Gyula stała się ulubionym miejscem turystycznym i godne uwagi wydarzenia obejmowały łaźnię termalną założoną w 1942 roku, która została rozbudowana w roku 1959 oraz prace renowacyjne zamku zakończone w 1962 roku. Mindössze 22 különböző kaliberű ágyú, valamint tarack állt rendelkezésre. Utóbbi röppályája a rövidebb cső miatt íveltebb, ezért az ágyú által elmengethető... Jeszcze Wam opowiem taką ciekawostkę. Wracając do historii, kiedy w roku 1564 roku pechowy oddział osmański znalazł się w obliczu obrońców zamku i kiedy zostali dostrzeżeni przez husarów, którzy natychmiast ruszyli do akcji, rozpoczynając atak na odważnych Turków i zmuszając ich do odwrotu po zaciętej konfrontacji, 13 wrogów zostało schwytanych, a 9 głów wroga zebrano jako trofea. Niestety wtedy poległo też 3 węgierskich żołnierzy. W tamtym okresie na Węgrzech zarówno Turcy, jak i Węgrzy mieli zwyczaj demonstrować swoje zwycięstwa, zabierając głowy wrogom do domu. Te makabryczne trofea były umieszczane na murach zamku Gyula lub eksponowane na palach wzdłuż palisady, aby pokazać ich odwagę i sukces. Jednak, jak to często bywa, los potrafił być kapryśny i czasami również głowy husarów ozdabiały tureckie fortyfikacje. To na razie tyle na temat historii Węgrów i tego miasteczka.
ja się z Wami żegnam. Życzę miłego oglądania reszty odcinka, jak również zapraszam do oglądania kolejnych. Pozdrawiam!